Hej, cześć, czołem, witamy Was w placyku, który odnalazł Kacper. I Kacper jest człowiekiem, który bardzo mocno się angażuje w jazdę motocyklem od wielu lat, tak zresztą jak ja, więc dobraliśmy się, bo nieszczęścia chodzą parami. Ale do brzegu, Krzysztof, ten film jest poświęcony hamowaniu i temu, jak długo to trwa i jakie błędy popełniamy. Także oglądajcie. Trzy, cztery. Ja muszę pociągnąć spodnie, to dlatego. Ja myślałem, że to jakaś rozgrzewka. Panie Kacprze, Panie Krzysztofie, spotkaliśmy się tutaj na tej kostce Bauma po to, żeby sprawdzić, jak się dobrze hamuje. I żeby dobrze zahamować motocyklem, to co trzeba zrobić? przede wszystkim trzeba trzymać motocykl nogami. A to jest podstawa w ogóle jakichkolwiek manewrów na motocyklu. Czyli siadamy, nie ustawiamy stóp na zewnątrz, trzymamy stopy na śródstopiu, czyli najszerszej części stopy i trzymamy bak mocno ściskając go kolanami, bo to umożliwia nam stałe położenie naszej masy, która ma niebagatelne znaczenie przy masie motocykla. Zależy od motocykla oczywiście. Oczywiście. Szanowni cruiserowcy, też Was lubimy, więc oglądajcie nasze filmy, ale uwaga! Dlaczego tak ważne jest to, żeby zaprzeć się nogami? Oczywiście, żebyśmy nie zarąbali jądrami po zbiorniku, bo to na pewno nic przyjemnego i potem się mówi cienkim głosem czy tam falsetem, nieważne. Ale też można wyluzować trochę obręcz barkową i nasze ręce nie będą zapierały się o kierownicę i nie będziemy blokować wężykowania motocykla, bo Tak, to szczególnie istotne, bo motocykl wężykując tak naprawdę szuka przyczepności, a skuteczne hamowanie zależy od jej zmaksymalizowania. Czyli nie możemy blokować kierownicy, nie możemy zapierać się na kierownicy. To jest super ważna informacja. I Poza tym zawsze możemy zablokować się na kierownicy nierówno, a wtedy to prosta droga do tego, żeby się wyłożyć i położyć motocykl, żeby ocalić nas od wypadku. położyłem motocykl, żeby się wyratować. To jest najgłupsze zdanie, jakie można usłyszeć, ponieważ przyczepność gumy w porównaniu do dowolnego plastiku i metalowego elementu jest dużo większa, więc dużo bardziej można wytracać prędkość jadąc na oponie, a nie na dupie, ani na motocyklu, który leży już bokiem i sypie iskry spod siebie. Dobrze. Na tym placyku rozpędzaliśmy się do 50 km na godzinę, staraliśmy się i z tej prędkości na wyznaczonym punkcie rozpoczynaliśmy proces. Ściskania motocykla, hamowania i zatrzymywania się na jak najkrótszej odległości. Tak. Okazuje się, że de facto, jaki jest wielki finał tego, znaczy finał to zaraz będzie, że samochód i nawet jeżeli Małgorzata jadłaby bułkę, piła kawę, którą by pewnie rozlała wtedy, ale wybiegłby piękny pudel pod koła i nagle by wcisnęła jedną nogą swoją piękną hamulec, to zatrzymała się ona tak gwałtownie, że nawet gdybyśmy się bardzo starali, to nie damy rady się zatrzymać na takim dystansie. To jest podstawowe prawo dotyczące każdego motocykla. Doskonale przyspiesza. Ale kiepsko hamuje. Hamuje może też dobrze, tylko ja muszę to umieć zrobić. Właśnie, dlaczego samochód zatrzymuje się lepiej? Bo jedyne, co trzeba zrobić, żeby zatrzymać samochód, to wcisnąć stop i zaczekać, aż się zatrzyma. A na motocyklu musimy utrzymać pozycję, która składa się z kilku elementów. Musimy dopilnować tego, żeby nie zahamować zbyt gwałtownie i nie zerwać przyczepności w pierwszej fazie. Co było widać też, musimy tak modulować siłę hamowania, żeby nie unieść tylnego koła, które też bierze udział w tym hamowaniu. A do tego musimy pilnować siebie, żeby w tym motocyklu ciągle się we właściwym miejscu znajdować. Jazda samochodem jest przyjemna, fajna i absolutnie nie wymaga takiego zaangażowania. Plus do tego, co Kacper wspomniał, ja jeszcze muszę dodać, że trzeba mocno trzymać zwieracze, bo jest to panika, jakby dolatujecie do przedmiotu, który waży strasznie dużo, typu samochód i wasz motocykl też wam nie pomaga na pierwszy rzut oka w tym, co robicie. I teraz, dlaczego hamujemy dwoma hamulcami, a nie tylko jednym? No, przede wszystkim tylny hamulec to jest tylko zakotwiczenie, nawet tego nie będziemy pokazywać, bo to nie ma sensu. Ale ten tylny hamulec, jeżeli tylne koło dotyka do asfaltu, dalej pomaga nam hamować i stabilizuje motocykl w jednej linii. W sensie łatwiej jest opanować ślizgający się motocykl na dwóch kołach niż stojący na jednym. Tak jest. Mamy większy wpływ na to, co się dzieje z motocyklem, no i bądź co bądź, jeśli to koło w jakikolwiek sposób dotyka asfaltu, ciągle mamy dodatkowe 10-15% siły hamowania. Dlatego pozycja na motocyklu też, kiedy poczujecie, że to koło się odrywa, można próbować tą masę przesunąć do tyłu, żeby to powstrzymać lub jeżeli jesteście w stanie kontrolować klamkę hamulca, próbować to koło opuścić z powrotem na ziemię, co Kacprowi bardziej lub mniej się udawało w tej sytuacji.
Przelecenie przez kierownicę jest też rzeczą, której nie polecamy i jeżeli panicznie hamujecie i zahamujecie zbyt mocno, to masa motocykla znajdzie się całkowicie na przednim kole, a niestety przyczepność opony sprawi, że siła hamowania zmusi tylne koło do wyprzedzenia przedniego górą. Niestety, to jest średnio przyjemne, a wraz z tylnym kołem śledzą naszą głowę, nasze biodra i reszta ciała poniżej pasa. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że nawet w motocyklu z ABS-em warto dbać o to, żeby hamować poniżej tego progu przyczepności, bo to hamowanie jest zwyczajnie skuteczniejsze. Jak wiadomo, nie od dziś zdania na temat ABS-u w motocyklach są mocno podzielone i skrajne. Jedni mówią, że ABS skraca drogę hamowania, inni mówią, że ją wydłuża. Paradoks jest taki, że i skraca i wydłuża jednocześnie, bo skraca, bo ja mam większą odwagę ścisnąć tą klamkę jako mniej doświadczony motocyklista, wydłuża, kiedy już się aktywuje. Niestety. I jeżeli już koniecznie chcecie się uczyć hamowania, to zwróćcie uwagę na to, że bardzo ważne w całym procesie hamowania jest stan hamulców. To jest podstawa. Stan opon oraz ciśnienie w tych oponach. I zawieszenie. Jeśli zahamujecie zbyt gwałtownie, wybierzecie, zanim masa motocykla znajdzie się z przodu motocykla, to zawias już zdąży się na tyle skurczyć, że podetniecie to przednie koło. W sensie przednie koło nie będzie miało szans skorzystać z tej masy, ponieważ współczynnik przyczepności bierze się między innymi z masy, która dociska to koło do asfaltu. Jeżeli podetniecie tak, że motocykl nie zdąży przerzucić masy i koło się zablokuje, no to tak naprawdę nie wykorzystaliście potencjału swojego zawieszenia do tego, żeby zmusić ten motocykl do zatrzymania. Wtedy to się nie skończy z widowiskowym stopi, tylko niestety ślizgiem. Wycięciem przodu tak zwanym. Boże, motocykl, żeby pracować. To jest najlepsze zdanie, jakie słyszeliśmy. Dobra. Tak. Suche fakty, moi drodzy, teraz. Mamy taką kartkę, ponieważ zapamiętać liczby nie każdy potrafi, ja na przykład nie umiem. I uwaga, standardowo z prędkości 50 km na godzinę samochód hamuje w odległości około 12 metrów. My ustaliliśmy, że to będzie 10 metrów i mamy trochę lepszy samochód, trochę lepsze motocykle. Punto Porsche, wiecie. Ale jakby Punto ma akurat zrobione heble, świeżutko, więc przygotowaliśmy się do tego testu bardzo dobrze, więc jest tu mocny zestaw TRW, tarcze, klocki i z tyłu bębny, nie? Także jest grubo. Mamy GSX-erę, która nie ma ABS-u, ale za to ma wspaniałą, bardzo drogą pompę Brembo. Ale żeby zahamować tym motocyklem, trzeba to potrafić zrobić. Ja, jak widać, nie za bardzo potrafię to zrobić skutecznie i gdybym zahamował w tym samym momencie, co Małgorzata, to wyprzedziłbym ją, jeżeli tylko bym ją nie trafił, a jeżeli bym ją trafił, to prawdopodobnie moje ciało by tu leżało, a motocykl dalej byłby z tyłu Punto. Byłoby na pewno słychać jakieś chrupnięcie. Tak, Gosia by miała tak. Bądź co bądź zderzaka, motocykla lub twojego ciała. Wycieraczki trzeba było włączyć. Dobra. MT-07. Wyposażony w kartridże YSS-a i to warto nadmienić tutaj. Robią kolosalną różnicę w tym motocyklu. To, co było wykonalne, to, co jest wykonalne dzięki temu zawieszeniu, nie jest wykonalne absolutnie w fabrycznym MT-07. To zawieszenie nie umożliwia ani takiego hamowania, ani takich widowiskowych stopni. Widzieliście na pewno kilka powtórzeń naszych hamowań, kilka prób. Ja się starałem hamować, moja pierwsza próba była najlepsza. Kacper zahamował lepiej ode mnie i zahamował dokładnie w linii zderzaka Punto, więc jego umiejętności oraz jego motocykl potrafią zatrzymać się tak jak samochód, co jest dla mnie fenomenalnym wynikiem. Chcę, żeby to wybrzmiało. Ta różnica to różnica w odwadze we wciśnięciu hamulca. Dzięki temu, że mam ABS. I dla wszystkich miłośników ABS-u pomaga temu panu. Pomaga. Najbardziej tu. Tak. Bo mi na przykład brak ABS-u trochę tutaj przeszkadzał, ale i tak czuję, że jakby nie mam do prania zbroi. I uwaga, Janek na swoim Benelli Benz 125, który jest początkującym motocyklistą. Zwróćcie uwagę, że zatrzymał się dosłownie kilkanaście centymetrów, kilkadziesiąt centymetrów dalej niż ja, nie posiadając ABS-u i mając prawo jazdy nie ma nawet prawa jazdy na motocykl, to są jego pierwsze jazdy na BN 125. I chodźcie za mną, pokażę wam to, z tej perspektywy będzie wyglądało najlepiej. Jeżeli jesteście mną i Małgorzata przed wami wykonała manewr hamowania, to zakładając, że w tym samym momencie nacisnęliśmy hamulec, to wynik jest taki, jak widać na załączonym obrazku, wszystko jest jasne i tak się nie wyrobiłem, zapakowałem gościa w kufer, chyba że jakimś cudem ją minąłem, no to i tak stoję trochę przed nią, więc osobę, która tam szła, może bym nie zahaczył, ale
Kto wie? A teraz uwaga. Czas reakcji, mrugnięcie okiem trwa 0,2 sekundy. Czas reakcji przełożenia paluszków z pozycji zamkniętej na klameczkę trwa w dużym uproszczeniu dla sprawnego, dojrzałego emocjonalnie mężczyzny 0,2 sekundy. Przez 0,2 sekundy, jadąc z prędkością 50 km na godzinę, wiecie ile pokonacie? No tak jakbyście kichnęli, nie, nawet krócej niż jakbyście klasnęli. Z prędkością 50 km na godzinę, mrugając, pokonujecie dystans 2 metry 80 cm. Czyli jeżeli Małgorzata by wcisnęła hamulec, a ja bym się wykazał zarąbistym refleksem i moje opóźnienie trwałoby tylko 0,2 sekundy, to de facto GSX-er stałby tu. Znaczy, GSX-er stałby z tyłu punto, a ja byłbym tu i energia, która musiałaby zostać skumulowana w moim ciele, spowodowałaby to, że zamieniłbym się w obiekt latający. Ale to nie koniec, moi drodzy, ponieważ to jest czas przełożenia palców. Wiesz, co chcę powiedzieć. Proszę bardzo, Kacper, oddaję ci go. To jest czas przełożenia palców. Do tego dochodzi jeszcze czas reakcji naszego mózgu, Tak jest. czas zadziałania układu hamulcowego, Tak. czas zadziałania zawieszenia, Tak jest. odkształcenia się opony, kawałka przejazdu, zanim to wszystko zacznie działać jak powinno, więc finalnie i ostatecznie lądujemy gdzieś tutaj. I to jest sekunda. To jest sekunda różnicy, to jest 14 metrów. Pojazd jadący z prędkością 50 km na godzinę przez sekundę dokonuje 14 metrów. Czy wy to widzicie? Czy ta skala robi na was wrażenie tak jak na nas? Ja mam ciary. Jeżeli wyobrażacie sobie to, że to jest więcej niż połowa dystansu, który przejechałem, w sensie moja droga hamowania wynosi mniej niż sekunda czasu, kiedy kichnąłem, zapomniałem, zagapiłem się, byłem rozproszony, nie interesowałem się tym, co się dzieje przede mną. 14 metrów w 1 sekundę. Szok. Dlatego już na nauce jazdy na motocyklu ćwiczymy to teoretycznie najgłupsze ćwiczenie, jakim jest ominięcie przeszkody. Tak, i awaryjne hamowanie. Są dwie podstawowe umiejętności motocyklisty. Motocykl świetnie przyspiesza, natomiast umiejętność hamowania jest w motocykliście, nie w motocyklu. Tak samo jak zakręcania. Ale umiejętność omijania przeszkód też. Tak jest. Co tu się działo? Co tu się działo? Zacisnąłem po prostu wszystko. Tak jak mówił Kasper, ABS bardzo pomaga, jeśli chodzi o głowę, o pewne zaciśnięcie tego przedniego hamulca. No bo z tym mamy ewidentnie problem. Jak przed chwilą sprawdziliśmy w sumie, jeśli zaciskałem tylny hamulec, to przednie koło CBS. Też się Połączone zacisnęło. hamulce. Także przód w tym motocyklu, akurat w tym modelu, hamując nożnym hamulcem, hamuje również trochę przodem. Ale głowa jest głową i ta myśl o tym, że się poślizgnie, że się przewrócę, ona jest taka paraliżująca. tak, jest paraliżująca, bo boimy się, że coś nam się stanie. nie? Tak, ale zobacz, wykonałeś kilka prób i okazało się, że wcale nie zahamowałeś dużo gorzej niż ja. Bardzo mnie to zdziwiło. O, Bardzo mnie to zdziwiło, bo myślałem, że wyląduję tam, gdzie ten ostatni pachołek. widzisz? Nie byłeś świadomy tego, jak twój motocykl dobrze może zahamować. Tak, zdecydowanie. Nawet jak próbowałem zahamować najmocniej jak potrafię, to i tak moja głowa nie pozwalała mi do końca docisnąć tego hamulca. Janek, Cały czas jesteś miałem obawę. świadectwem tego, że nie wiecie, jak dobrze możecie hamować. Że wystarczy kilka prób, żeby zrozumieć, że to nie jest kilkanaście metrów do pokonania więcej. Że możecie się zatrzymać wcześniej. No i pytanie, jak ja mam do ciebie, Myślę, że bardzo warto w ogóle jako Właśnie. nowy motocyklista sobie tak pohamować trochę, nie? wyjechać sobie Wyjechać na na plac. plac i po prostu pohamować. Nie ma nic ważniejszego, tylko trening, trening, trening. To umiejętności są najważniejsze. Nie co macie pod dupą, tylko co macie nad nią. Co jest w głowie, jak wy z tym będziecie działać, walczyć i jak będziecie podnosić swoje umiejętności. Przedstawiam Wam moje Porsche Punto rocznik 2011 na gazie. Silnik to nie ma o czym za bardzo wspominać, bodajże 1.4, ilość koni 70 parę. Jeżeli chodzi o samo rozpędzenie się, jest to bardzo trudne. Tutaj miałam problem, żeby się do 50 rozpędzić na tym krótkim odcinku tym potworem, no ale kiedy się już udało, to zahamowałam prawie w miejscu. Przystąpiłam do tych zawodów, bo po prostu wiedziałam, że je wygram, że jestem bezkonkurencyjna, najlepsza i w ogóle ach, och i tak dalej. Dobrze, że nie jechaliśmy w jednej linii, no bo ci panowie by zaparkowali w moim pięknym tyle, no a jak na razie tylko Krzysztof jest do tego uprawniony, więc tego się trzymajmy. No jak sami widzicie, nie jest to samochód najlepszej marki, najnowszy, a te heble ma bardzo mocne, więc takie teorie, różne legendy, że motocykle mają krótszą drogę hamowania, możemy sobie, wiecie, gdzie włożyć, bo jednak niestety wszystko zależy od umiejętności. Ja sobie tylko nóżką jedną operuję, za dużo nie myśląc. Mogłabym w trakcie tego też pić kawę, malować się i czynić inne rzeczy, co kierowcy też często, umówmy się, robią podczas jazdy, więc fajnie, że nagraliśmy ten filmik, bo też mi sporo uświadomił. Ja zawsze, jak jeżdżę motocyklem, trzymam jednak ten odstęp, jeżdżę
zachowawczo, jeżdżę ostrożnie, ale dzięki temu nie mam takich przykrych sytuacji. Także trzymajcie odstęp, przewidujcie, jedziecie tam, gdzie widzicie, więc będzie dobrze. Trzymam za was kciuki i unikajcie tego punktu na mieście, bo pamiętajcie, siedzi w nim mistrz kierownicy. Moi drodzy, apel na koniec tego filmu. Spójrzcie sobie na ten piękny plac, znajdźcie sobie taki w okolicy i trenujcie to cholerne hamowanie awaryjne i koncentrujcie się na tym, co się dzieje przed wami, ponieważ to może wam uratować dupę. A to nie to, że zainwestujecie w super heble, ani tam kupicie sobie ekstra motocykl, albo kupicie sobie najlepsze ciuchy świata. To jest nic w porównaniu z tym, jak dużo może wam pomóc edukacja i umiejętność. Nic tego nie zastąpi. Nic. Nic. Dziękuję. Dziękujemy. Piąteczka.